Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj serdecznie na test nowości kosmetycznych. Dostałam ostatnio kilka paczek PR-owych i chciałabym właśnie te kosmetyki z tych paczek przetestować razem z Wami. Będą to między innymi te matowe podkłady od Hean. Hean wypuściło również dwa rozświetlające pyłki, takie rozświetlacze sypkie, przepiękną paletkę do konturowania. Mam również dwie maskary właśnie z Hean i tą viralową od L'Oreal Telescopic Lift. No i mam też coś dla ustomaniaczek, mianowicie nowe pomadki od NYXa i to są te Smooth Whip, więc zrobimy sobie swatch party dzisiaj tych pomadek, pokażę Wam jak się będą nosiły, no i zrobimy sobie całodniowy test tego podkładu, więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Podkład Match Me to ma być długotrwały podkład wygładzająco matujący o lekkiej i nietłustej formule. Ja mam trzy kolory 01, 03 i 05 i już widziałam na swatchach w internecie, że żaden z nich nie będzie idealny dla mnie. Użyję sobie 01 Ivory i on się prezentuje w ten sposób. Zobaczmy sobie, czy będzie bardzo blady. Na tą połowę twarzy nałożę podkład pędzelkiem, a na drugą gąbeczką w nieco większej ilości. Zobaczymy, czy będzie to jakaś różnica. Na twarzy mam takie totalne minimum, jeżeli chodzi o pielęgnację. Mam bardzo niewielką ilość kremu nawilżającego i kremu pod oczy. Lubię przy testach podkładów po prostu używać minimum, jakie się da, żeby po prostu sprawdzić faktycznie ten podkład i ewentualnie móc później modyfikować jego wykończenie, na przykład dając większą ilość pielęgnacji i tak dalej. Może spróbuję sobie dodać odrobinę 05 Warm Beige. Tyle sobie dodałam. O, to może sobie dołożę troszkę tej cieplejszej wersji. I na drugą stronę nałożę trochę więcej tego podkładu i też zmieszałam sobie oba odcienie. Konsystencja jest bardzo przyjemna, kremowa. Z daleka wygląda bardzo ładnie ten podkład i krycie faktycznie jest mocniej zbudowane. To sprawdźmy sobie jeszcze z tej strony. Dołożę sobie gąbeczką, też zobaczymy jak się to buduje. Z daleka obie strony wyglądają bardzo ładnie. To już zależy od tego, czy preferuje się troszeczkę lżejsze krycie, czy mocniejsze. Jakby i tu jest naprawdę bardzo ładnie flawless i pory nie są podkreślone ani tekstura, no bo wykończenie jest matowe. Tu jest trochę lżej, tutaj widać w tym miejscu, że jest troszeczkę lżej, ale tutaj mimo większej ilości produktu wciąż wygląda to spoko. Jestem zadowolona. Mamy godzinę 8:27. Od tego momentu liczymy sobie czas noszenia podkładu. Kończę makijaż twarzy i przechodzimy dalej. I tutaj, jak zdążyliście pewnie już zauważyć, nie przeżył mi niestety rozświetlacz. Przyjechał do mnie już rozkruszony, ale tutaj na brzyżkach troszeczkę jest, więc w razie czego będę mogła go w jakimś tam stopniu protestować. No i tutaj mamy trzy matowe produkty do konturowania. Jestem mega podekscytowana tą kolorystyką, bo jest po prostu moim zdaniem w punkt. Jest po prostu w punkt. Zacznę sobie od tego najcieplejszego, to jest taki piaskowy kolor. Uwielbiam takie odcienie właśnie do konturowania, bo będą troszeczkę jednak cieplejsze niż na przykład ten środkowy, który jest już mega chłodny, ale wciąż taki bardziej konturujący niż brązujący. Myślę, że można go zamiennie stosować. No, rozprowadza się bez najmniejszego problemu. Bez żadnych oporów, zobaczcie. Kolor jest super. Myślę, że przy ciepłych karnacjach będzie fajnym produktem do konturowania, coś między brązerem a produktem do konturowania, ale dla chłodnych karnacji będzie super brązerem właśnie, bo on nie jest taki skrajnie ciepły. On jest taki bardziej piaskowy, beżowy, a nie pomarańczowy i nie żółty. Ten kolor kojarzy mi się trochę z tym z paletki Sunstalker z Fenty Beauty, o tym. No z tym, że ten jest jaśniejszy, ale to jest ta podobny kierunek, podobna grupa kolorystyczna. Wyczyściłam pędzelek i spróbuję sobie tego środkowego, chłodnego na drugim policzku. Potem je sobie wyrównam, ale tak, żeby sprawdzić kolory. No, rozcierają się bez najmniejszego problemu. Najmniejszego. Bardzo ładnie pracują. W szczególności na tym podkładzie, który jest matowy i na lekko przypudrowanej skórze. Skórę przypudrowałam tym pudrem, to jest Claresa Blur, ale w bardzo minimalnej ilości. No i z tej strony jest ewidentnie chłodnie, tak lekko już w kierunku szarości idzie ten kolor.
ale fajnie, że nie jest ani skrajnie niebieski, ani fioletowy, więc tu możecie sobie zobaczyć chłodną stronę, taką ewidentnie wykonturowaną i tu tą trochę cieplejszą. Sprawdźmy sobie jeszcze ten najciemniejszy. Zacznę od czoła. I jeszcze pogłębimy sobie. Dzisiaj robimy sobie intensywne policzki, moi drodzy. No zobaczcie, bez najmniejszego problemu. Ile ja nakładam? Ja tak, o tak, przykładam sobie, wklepuję tylko delikatnie. Więc tego produktu jest tak akurat, tyle ile trzeba. Wyrównam sobie troszeczkę te policzki, dodam odrobinę tego cieplejszego koloru z tej strony. Trochę też nałożę na nos. Nałożę jeszcze ociupinkę różu, ale tylko jedno zamoczenie pędzelka i przechodzimy dalej. No i właśnie, mam tutaj ten rozświetlacz i mam też dwa nowe pyłki rozświetlające. To są takie rozświetlacze sypkie, Cloud i Lumi. Może użyję sobie odrobiny tego z paletki, żeby rozświetlić sobie na przykład tutaj to miejsce, żeby po prostu zobaczyć, jak on ma kolor. Wydaje się być taki szampański, no i taki bardzo ładny kolor. Lubię takie rozświetlacze, ani nie srebrne, ani nie złote, takie w kolorze skóry. Z rozświetlaczy mamy również dwa sypkie rozświetlacze, Lumi i Cloud. To są te same kosmetyki, tylko w różnych odcieniach. W środku mają takie pokrętełko, które chroni przed wysypaniem się kosmetyku, co jest bardzo, bardzo spoko. Tutaj trzeba sobie najpierw odblokować. I tutaj wydaje mi się, że Cloud będzie cieplejszy, ale też ciemniejszy, ale zobaczymy. Lecimy najpierw z Lumi, czyli tym rzekomo chłodniejszym i jaśniejszym. No widzimy, że blask jest fest. Te rozświetlające, sypkie rozświetlacze to są naprawdę sztosy. Tutaj wydawało mi się, że on będzie bardziej srebrzysty, ale ma jednak taką złotawą poświatę. Jest taki szampańsko-złoty. Lekko wmasuję sobie jeszcze w moje brązery i sprawdzamy sobie Cloud. I Cloud. O. Dlaczego mi się wydaje tutaj bardziej srebrzysty? Czy ja zgłupiałam? Tu mam na palcu Lumi, a tutaj Cloud. Rozcieram. No i ten robi się chłodniejszy. Wow! On się wydaje w opakowaniu trochę jakby cieplejszy, a może nie? Jak wysypałam sobie tutaj na wieczko, to ten się wydawał ciemniejszy, ale po roztarciu ten jest ewidentnie złotawy, a ten ewidentnie srebrzysty, jest dużo chłodniejszy. A na swatchach na Instagramie odwrotnie się wydawało, że to właśnie Lumi będzie taki srebrzysty, a Cloud złotawy. Ale wiecie co? Sprawdźcie sobie w drogerii, zanim kupicie, który jest który. No bo nie wiem, może te nakrętki się jakoś tam pomyliły, czy coś. Czy po prostu jakoś tam te swatche są tak niejasno przedstawione. Sama nie wiem. Niemniej jeden i drugi jest bardzo ładny. Oba błyszczą się jak dzikie. Trochę wam przyciemnię ekran, to będzie lepiej widać. Tu jest rzekomo Lumi, a tutaj rzekomo Cloud. Jakbym miała porównać ten rozświetlacz, do którego jest bardziej podobny, powiedziałabym, że jest idealnie po środku. No właśnie, że tutaj jest taki niby złotawy, po roztarciu jednak nie jest ani taki ciepły jak ten, ani taki chłodny jak ten, więc no jest taki idealnie po środku. Przechodzimy dalej. Na oczach, jakby ktoś pytał, bo na pewno będziecie pytać, to jest ten rozświetlacz w żelu z Glam Shopu w odcieniu Era. I przechodzimy sobie do tuszy do rzęs. Han wypuściło nową maskarę Billionaire Inspire. I jest to intensywnie czarny tusz, pogrubia, podkręca i wydłuża rzęsy w odcieniu Black. I mam też jedną bardzo, bardzo hotowa nowość i jest to taka viralowa maskara Telescopic Lift. Może zrobimy sobie tak, że na jednym oku zrobimy tą, a na drugim tą. Lecimy sobie od Telescopic od L'Oreala, ponieważ ona ma bardzo ciekawą szczoteczkę. Zobaczcie, że szczoteczka z jednej strony jest płaska, no tutaj nie ma w ogóle włosków. Włoski są tylko po bokach. No i z jednej strony, z jednego boku. I co ciekawe, bo sprawdzałam, po jej oczyszczeniu okazuje się, że te boczne włoski to są takie haczyki. To nie są takie proste włoski, tylko one mają taki haczyk na końcu. I producent mówił, żeby najpierw użyć tej wypukłej części, czyli tej takiej szerszej, żeby unieść rzęsy, odbić je od nasady. I widać, że rzęsy bardzo ładnie łapią formułę.
i już ta pierwsza warstwa daje naprawdę ładny efekt. I następnie producent mówi, aby obrócić szczoteczkę i tym węższym bokiem jeszcze raz wyczesać rzęsy dla rozdzielenia ich i dołożenia formuły. Robię jeszcze jedno zanurzenie i dołożę sobie odrobinę produktu, tak jakbym miała nałożyć drugą warstwę. No bardzo ładnie te rzęsy się prezentują, zobaczcie, w ten sposób. Jest tutaj takie ładne wydłużenie z podkręceniem, ale też jest pogrubienie. Tutaj przy nasadzie ładnie widać, że jest trochę objętości przy tych rzęsach, ale jednocześnie nie ma żadnych grudek. Rzęsy są ładnie zbudowane, tak że przy nasadzie są grubsze, a u góry cieńsze, więc to wygląda bardzo tak naturalnie. No i przechodzimy do maskary Billionaire. O, jak ciężko wychodzi. I tutaj mamy szczoteczkę silikonową, która z jednej strony też jest mocniej wypukła, a z drugiej wklęsła. Z tej strony ma takie krótsze włoski, a z tej strony grubsze. Więc lecimy sobie z tą maskarą. Ja sobie zacznę od tej strony z krótszymi włoskami, tej wklęsłej. O, obracam ją sobie i zobaczymy, co te dłuższe włókienka potrafią. Spróbuję usunąć trochę tego tuszu tutaj z powieki, bo nie do końca widać po prostu ten rezultat przy nasadzie, jak tutaj jest taki blob. To lecimy z drugą. Okej, now we're talking. Robi się naprawdę fajna objętość. I tak się prezentują rzęsy przy tej maskarze. Porównując obie te maskary teraz, to z tej strony moim zdaniem mocniej widać pogrubienie, natomiast tu jest takie mocniejsze jakby odbicie tych rzęs od nasady, właśnie takie bardziej wydłużenie, ale też są pogrubione. I od dołu. Generalnie z obu efektów jestem zadowolona, natomiast L'Oreal był taki bardziej spektakularny przy aplikacji, że się po prostu nakładało 1, 2, 3 i już te rzęsy tak nam pięknie się tutaj pojawiały, więc bardziej takie efekciarskie po prostu to było. Natomiast tutaj dopiero z czasem zyskuje na sympatii. No i na deser zostawiłam sobie usta. Mam tutaj taką piękną kosmetyczkę od NYXa, a w środku nowe pomadki Smooth Whip. I to ma być matowy krem do ust. Ultra napigmentowana, niezwykle kremowa i wegańska formuła. Jedna taka pomadka ma kosztować 37,99 i ten krem do ust ma nie wysuszać dzięki dodatkowi masła shea, masła kakaowego i odżywczych olejków. Ja już wczoraj na swoim Instagramie opublikowałam rolkę z tym nietypowym kolorem i miałam okazję go przetestować i faktycznie ta formuła jest mocno napigmentowana, bo jak zobaczyłam Smooth Whip, pomyślałam sobie, że może to być jakaś nowsza wersja tych pomadek Soft Matte Lip Cream, które też były takim właśnie musem, takim kremem matowym, ale one nie były mocno napigmentowane, więc pomyślałam sobie, że przy takich kolorach intensywnych to może być generalnie słabo, ale nałożyłam wczoraj ten kolor i faktycznie krycie jest wyraźne. Krycie jest mocne, bardzo przyjemna, taka piankowa, delikatnie formuła. Natomiast nie są to pomadki zastygające, więc jeżeli liczymy, że jest to taka matowa, zastygająca pomadka, to nie, więc ona będzie się zjadać tak jak klasyczna pomadka. Dlatego pomyślałam, aby zrobić sobie najpierw takie małe swatch party, żeby pokazać Wam wszystkie kolory i następnie zostawię jeden, żeby zobaczyć, jak się zjada w ciągu dnia. Także, moi drodzy, zapraszam Was na imprezę. Fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? 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 How's it supposed to feel?
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah bitch I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these things I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I've said. How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Swatch Party za nami, więc przechodzimy do krótkiego podsumowania tych kosmetyków. Zaczynamy od podkładu. Prezentuje się na skórze bardzo ładnie, nie powchodził mi w zmarszczki, w pory, nie popodkreślał tekstury skóry, jakichś suchych skórek, tego typu rzeczy. Prezentuje się na razie na skórze bardzo, bardzo ładnie. Rozświetlacze bardzo mocne, bardzo intensywnie, też jakoś nie podkreślają mocno tekstury skóry, ładnie dosyć cienko leżą na skórze. Co do palety do konturowania, na razie jestem zachwycona tą paletą, przede wszystkim ze względu na odcienie, które są bardzo mądre, bardzo dobrze przemyślane, bardzo łatwo się nimi pracuje, można je fajnie budować, łatwo się rozcierają bez najmniejszego problemu. Jak na razie dla mnie bomba. Co do tuszy do rzęs, po takim podeschnięciu tych maskar nie widzę między nimi jakiejś takiej, wiecie, mocnej różnicy. Myślę, że tak na razie wygrywa trochę bardziej ta, ale to nie jest jakaś taka spektakularna różnica. No i pomadki. Słuchajcie, tak jak mówiłam, to nie są zastygające pomadki. Mają piękny zapach takiego syropu klonowego, coś takiego. Faktycznie pigmentacja jest wysoka przy wszystkich kolorach, natomiast przy tym, który mam teraz, przy nim najdłużej musiałam się napracować, żeby uzyskać jednolity kolor i ten pigment, więc wydaje mi się, że ten będzie najtrudniejszy, jeżeli chodzi o pigmentację. Wszystkie te takie trochę ciemniejsze kolory uważam, że prezentują się najładniej z konturówką. Słuchajcie, idę na śniadanie i zobaczymy, jak się to zje, no i później wracam do Was z podsumowaniem wieczornym. Jestem już po 10 godzinach noszenia makijażu i już pokazuję Wam co i jak z bliska. Zacznijmy sobie od ust. Tutaj pokażę Wam przebitki, jak makijaż prezentował się po zjedzeniu śniadania, a następnie po zjedzeniu obiadu. Tutaj miałam tak, że po zjedzeniu śniadania troszeczkę zjadła mi się ta wewnętrzna część ust, natomiast dało się tak delikatnie rozsmarować mimo wszystko i te kolory dało się tak poprawić bez dokładania formuły. Niestety, tak jak widzicie tutaj w przebitce, delikatnie ten pigment mi się tak zebrał w jednym miejscu, ciężko go było tak ładnie rozłożyć później przy wycieraniu, więc doklepałam sobie to palcem i całkiem spoko to wyglądało. Po obiedzie w zasadzie nie zauważyłam jakiejś mocnej zmiany, jeżeli chodzi o redukcję tego koloru. Teraz, jak widzicie, wciąż on jest na ustach. Nie jest idealnie równomierny, ale wciąż jest. Myślę, że jakbym zrobiła jakieś delikatne poprawki, czy miała konturówkę na ustach, to całkiem by to dobrze wyglądało. Myślę, że ten najciemniejszy odcień będzie najsłabszym ogniwem tych pomadek, ponieważ najtrudniej mi się go rozkładało i już w momencie aplikacji było widać, że on nie ma aż takiej pigmentacji jak pozostałe. Co do maskar, jak możecie zauważyć, delikatnie mi się odbiły, w szczególności ta teleskopik, ale co jest zaskakujące, ja tej maskary nie używałam po raz pierwszy dzisiaj. Dzisiaj używałam ją po raz trzeci i 2 razy nic kompletnie mi się nie odbiło, bardzo ładnie się trzymało, a dzisiaj mam delikatnie, nawet nie takie delikatnie, ale widoczne odbicie się. Przejdźmy może do podkładu, bo chyba od tego powinnam zacząć. Widzimy, że delikatnie się wyświecił. Na tym boku leżałam dzisiaj trochę i widać, że podkład wciąż się ładnie na tym boku utrzymał, mimo leżenia. Widzimy również, że bardzo ładnie utrzymał się kontur, rozświetlacz, więc jeżeli chodzi o te rozświetlacze i paletkę do konturowania, to jest spoko. Natomiast chciałabym jeszcze się Wam przybliżyć. Jestem pozytywnie zaskoczona trwałością tego
tego podkładu. Nie jest to trwałość bez najmniejszych uszczerbków, ponieważ tutaj widać delikatnie w załamaniach linii zmarszczek, że delikatnie się pozbierał ten podkład. W zasadzie nie powchodził mi w zmarszczki, a właśnie w tych zmarszczkach go nie ma. Delikatnie tutaj na brodzie wygląda, jakby miał za niedługo się zważyć. Natomiast weźmy pod uwagę to, że dzisiaj kilkanaście razy zmywałam usta i dokładałam inny kolor, robiąc swatch party, więc tutaj powinniśmy tą okolicę sobie trochę bardziej wybaczyć. Jeżeli chodzi o tą okolicę, to ładnie poutrzymywał tutaj w porach. Nic mi się właśnie nie zważyło, nie pozbierało w porach i nie powychodziło z porów, więc generalnie jest takim spoko. Sprawdźmy sobie po takiej prowizorycznej poprawce, po ściągnięciu sebum, jak ten makijaż by się prezentował. No zobaczcie, podkład wciąż bardzo ładnie wygląda. Właśnie to mi się podoba w tym podkładzie, że on cały czas jest na twarzy. I już podczas aplikacji było czuć, że on po prostu się twarzy przykleja, że on się przyczepia, że on się nie maże po powierzchni, jak wiele drogeryjnych podkładów, tylko on właśnie ładnie wchodzi w skórę, tak się scala ze skórą i on się trzyma. No i po lekkim doklepaniu gąbeczką w zasadzie nie widać jakichkolwiek uszczerbków. To, co gdzieś tam było pozbierane, to się z powrotem po prostu wróciło na miejsce. Jeszcze sprawdzę sobie tylko, jak ta pomadka się nakłada. Generalnie ona jest bardzo komfortowa na ustach, taka właśnie masełkowata, więc przyjemnie nawilża. A sobie taką rozetrę palcem. Zobaczcie, ten odcień delikatnie farbuje skórę, co jest plusem w przypadku takich ciemniejszych pomadek, bo właśnie podczas zjadania nie robią nam takiego mega mocnego kontrastu między kolorem ust a kolorem pomadki. Najbardziej kolorystycznie spodobał mi się 24 Memory Foam, czyli ten drugi, który pokazywałam, i bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczył mnie ten kolor i to jest 10 Pillow Fight, taki intensywny róż, ale troszeczkę cieplejszy w porównaniu do tego. Myślę, że będzie fajny jako taki akcent w naszym makijażu na wiosnę, na lato, jakiś lekki makijaż oka i taka intensywna pomadka. Może być spoko. Co do formuły, myślę, że jest ona faktycznie dosyć podobna do Soft Matte Lip Cream, z tym, że te są trochę mocniej napigmentowane moim zdaniem. Czy są warte zainteresowania? Słuchajcie, kto co lubi. I ja też nie lubię takiej recenzji, takiej zero-jedynkowej, że albo polecam, albo nie polecam, albo bierzcie, albo nie bierzcie, bo każdy ma inne preferencje. Niektórym się nudzą klasyczne szminki, niektórzy nie lubią takich suchych, zastygających, bo ich pieką usta od takich trwałych pomadek, to może właśnie ta będzie fajnym rozwiązaniem. Ja na pewno będę tych pomadek używać, natomiast gdybym miała kupić sobie sama któryś kolor, to myślę, że właśnie ten, bo mogłabym go używać jako różu i jako taki dodatek do wklepania na usta. Te ciemne też mi się bardzo podobają, ale właśnie mówię, już bym musiała mieć konturówkę pod spód, żeby wyglądały tak, jak lubię. Dlatego ten jest takim moim faworytem. Dajcie mi znać, jak dzisiejszy test Wam się podobał. Czy któreś z tych kosmetyków jakoś specjalnie Was zainteresowały? Czy może planujecie jakieś zakupy? Ja ze swojej strony zachęcam i jestem, wiecie, dla Was takim zawsze głosem rozsądku. Pamiętajcie o rozsądnych zakupach. Pamiętajcie, że zużycie takiego kosmetyku to jest rok albo dłużej. Zużycie podkładu to jest kilka miesięcy. Maskary powinno się używać najdłużej 3 miesiące, więc dla własnego zdrowia i czystego umysłu pamiętajcie o rozsądnych zakupach. Napiszcie, czy chcielibyście zobaczyć któryś z tych kosmetyków jeszcze raz na kanale w akcji, może w jakimś oryginalnym makijażu. Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was przydatny. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Hej! The game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it.